QA-Craft posiada nawigator w formie drzewka, który umożliwia nie tylko poruszanie się po strukturze, nie tylko rozwijanie wybranych nodów struktury, ale również bardziej skomplikowane operacje, które pozwalają nam na skorzystanie z repozytorium testów, wydawanie nowych testów na podstawie istniejących repozytoriów, kopiowania, wklejania, przenoszenia w strukturze naszych przypadków testowych po bardziej skomplikowane operacje, które mogą być wykonywane wieloetapowo, mogą polegać na skorzystaniu z kilku repozytoriów testów, tak aby finalnie wyniki kopiowania kilku repozytoriów testów połączyć w jeden wielki test. Możliwość podziału testów na mniejsze części. Możliwości bardzo dużo. Zacznijmy od samego początku. To jest przykładowy test plan, który był wykonywany gdzieś na potrzeby poprzedniej prezentacji. Mieliśmy tam kilka przypadków testowych, kilka wymagań skojarzonych z przypadkami testowymi. Jak widać, nawet część przypadków testowych wykonaliśmy, a zgłosiliśmy jakiś błąd. Powiedzmy, że chcemy tę strukturę nieco rozbudować. Widać tutaj, że tylko i wyłącznie pierwsza test suite zawiera przypadki testowe, w drugiej i w trzeciej test suite przypadków testowych nie ma w ogóle. Jeżeli chcielibyśmy jakikolwiek przypadek testowy przenieść pomiędzy test suite'ami, robimy to prostym mechanizmem drag and drop. Biorę szósty przypadek testowy, upuszczam go na drugiej test suite, rozwijam ten test suite, widzę, że mój przypadek testowy jest umieszczony w tej konkretnej test suite. Jak zajrzę do środka test suite, widzę, że w tej chwili ma jeden konkretny przypadek testowy. Wróćmy do pierwszej test suite, miała 6, w tej chwili ma 5 przypadków testowych, ponieważ jeden z nich przenieśliśmy gdzie indziej. Załóżmy, że te 3 ostatnie przypadki testowe chciałbym potraktować jako template do utworzenia przypadków testowych w drugiej test suite i w trzeciej test suite. Jeżeli kliknę prawym przyciskiem myszy i wybiorę z menu kontekstowego copy, to w danym momencie mogę wkleić ten konkretny przypadek testowy do dowolnej test suite. On się w tym momencie pojawił w tym miejscu. Sprawdźmy może, czym one się różnią. Różnica jest dość istotna. Tu mamy przypadek testowy, który został już wykonany, czyli miał 4 kroki, 4 kroki zostały wykonane, przypadek został zamknięty z wynikiem passed. Natomiast to, co wkleiłem po kopiowaniu do drugiej test suite, wygląda tak. Czyli mamy przypadek testowy, który ciągle wisi na statusie draft, czyli jest jeszcze przygotowywany. Widzimy, że wszystkie kroki, które wcześniej w tym przypadku źródłowym, z którego czerpaliśmy dane, były wykonane, tutaj ustawiają się jako niewykonane. Podsumowując, wszystkie operacje, które wykonujemy na etapie wykonywania przypadków testowych, przy kopiowaniu i wklejaniu są usuwane, tak żeby przypadek testowy wrócił do formy gotowej do uruchomienia. Oczywiście w tej chwili ten przypadek testowy mogę sobie w dowolny sposób przebudować, mogę, nie wiem, dodać sobie kolejny krok, zamienić kolejność kroków. Przykładowo dodam krok, zamienię kolejność, zapiszę te zmiany, dodam sobie na przykład jakiś description.
tej chwili to jest zupełnie inny przypadek testowy. Został utworzony pod innym ID. Jak widać, jego pierwowzór ma ID 12 w tym samym projekcie. Tutaj mamy ID 127. Jest to zupełnie nowy przypadek testowy, niezależnie żyjący teraz od tego, z którego został skopiowany. No i analogicznie skopiujmy sobie jeszcze ten. Załóżmy, że do tej test suity. I skopiujmy sobie jeszcze ten. Też powiedzmy, że do tej. Sprawdźmy, co się wydarzyło. Mamy w tej chwili tu 2 przypadki testowe, tu 2 przypadki testowe, a nasza test suite w tym momencie została uzupełniona o kolejne przypadki. Oczywiście w każdej chwili możemy sobie dołączać tutaj ręcznie kolejne przypadki testowe. Wróćmy jeszcze na chwilę do metody drag and drop. Ona pozwala na rearanżację naszej struktury, czyli przenoszenie przypadków testowych w ramach konkretnego test planu, na przykład z jednej test suite do drugiej, ale umożliwia też przenoszenie przypadków testowych pomiędzy różnymi test planami w tym samym projekcie. Przykładowo, jeżeli chciałbym przypadek 2 przenieść do tej konkretnej test suite, widzę, że w tym momencie stąd znika, pojawił się tutaj. Tak mógłbym każdy z tych przypadków przenieść, budując jakąś większą strukturę. Jeżeli konkretny przypadek testowy nas nie interesuje, możemy go w każdej chwili usunąć po zaakceptowaniu ostrzeżenia, że zmiana jest permanentna i nieodwracalna. Parę słów na temat pozostałych operacji na strukturze. Najpotężniejszą z nich jest działanie bulkowe na całej strukturze. Przykładowo, jeśli uznałbym, że ten konkretny test plan miałby być repozytorium dla moich kolejnych testów, mógłbym na podstawie całej struktury od tego miejsca w dół utworzyć sobie kolejną strukturę, wybierając, jakie elementy tej struktury chciałbym w tej nowej docelowej strukturze zobaczyć. Jednocześnie przy całej operacji pozbywając się tej części, która wiąże się z wykonywaniem przypadków testowych. Czyli widząc tutaj na poziomie test planu mamy 4 przypadki testowe wykonane, 1 zgłoszony błąd. Jeśli na podstawie tej konkretnej struktury zrobiłbym kolejną strukturę, korzystając z mechanizmu klonowania, to informacje o wykonaniu przypadków testowych oraz informacje o podpiętych błędach znikają. Tu dodatkowa informacja. Struktura może być tworzona, klonowana w ramach istniejącego projektu, ale możemy to równie dobrze sklonować ją do dowolnego, istniejącego w Jira projektu, który umożliwia na istnienie, na obsługę issue type'ów QA-Craft. Przykład. Powiedzmy, że chciałbym tę całą strukturę w dół, czyli te 100 przypadków testowych, potraktować jako repozytorium. Na podstawie tej struktury zrobić sobie kolejną strukturę, ale docelowo umieścić ją w tym moim nowym projekcie QA-Craft Presentation. Cofnijmy się do naszego źródła. Wybierzmy możliwość klonowania struktury. Wybierzmy sobie projekt QA-Craft Presentation. Tu możemy jeszcze wpływać na to, czy wymagania, które są skojarzone z moją strukturą, mają być automatycznie podpięte pod strukturę docelową, czy nie. Jeżeli tego nie zaznaczę, żadne wymaganie nie zostanie skojarzone z nowymi przypadkami testowymi. Standardowy widok drzewa, który umożliwia wybór
Tych przypadków testowych, którymi jestem zainteresowany, przykładowo, gdybym nie chciał wybrać tych dwóch ostatnich test suite, tylko tę w całości, tę na przykład ograniczmy sobie do 4 przypadków testowych, tę weźmy w całości, tę też. Tutaj dajmy jakieś 3 przykładowe przypadki testowe. Przypominam, że cała struktura miała 100 test case'ów. Tu wybrałem co drugi do tego miejsca. Tutaj weźmiemy całość. Tu weźmy na przykład 5 kolejnych. I spróbujmy to sklonować. Chwilę to potrwa. Myślę, że zaznaczyłem około 20 przypadków testowych. Za chwilę sprawdzimy, co się wydarzy. Klonowanie zostało zakończone. Sprawdźmy, czy nasza struktura została prawidłowo sklonowana do docelowej lokalizacji, czyli projektu, który wskazaliśmy przy mechanizmie klonowania. Tym projektem był QA-Craft Presentation. Mamy naszą strukturę QA-Craft testy 1. Oczywiście z możliwością zmiany nazwy tej struktury. Ona zawsze przy klonowaniu ma tę samą nazwę co obiekt źródłowy. Rozwińmy może przy pomocy expand all całą strukturę. Sprawdźmy, jak to wygląda. 47 przypadków testowych. Tyle ze 100 zaznaczyłem przy klonowaniu. Jak widać, żaden z tych przypadków testowych nie jest wykonany. Ta struktura jest gotowa do rozpoczęcia nowych testów i tak naprawdę staje się zupełnie niezależną strukturą od tego repozytorium, z którego się wywodzi. Tych przypadków testowych poza dokładnie tą samą zawartością w momencie klonowania nic więcej nie łączy. One żyją własnym życiem, mogą żyć oddzielnie własnym życiem. Gdybym teraz na podstawie tej struktury wykonał pełne testy, dodatkowo tę strukturę zmodyfikował, usunął część niepotrzebnych przypadków testowych, dodał nowe przypadki testowe i zechciał po pewnym czasie na podstawie tej konkretnej struktury, tę strukturę potraktować jako repozytorium i ją sklonować jako inne testy, mogę to zrobić bez problemu. Nie ma w QA-Crafcie sztywnego podziału na to, czym jest repozytorium oraz na to, czym są oddzielne bojowe przypadki testowe. Tutaj to się miesza, w każdej chwili możemy sobie wykonać klon na dowolnym repozytorium. Co więcej możemy zrobić z taką strukturą? Jeżeli nie chcielibyśmy pewnych części tej struktury w tym konkretnym test planie, chcielibyśmy może, nie wiem, przenieść to gdzieś do innego test planu, czy w ogóle wypiąć stąd. W każdej chwili możemy użyć dekonektorów, które pozwolą nam odłączyć dany fragment struktury od noda nadrzędnego. W tym momencie jesteśmy na poziomie test suite. Jeżeli wybierzemy opcję Disconnect from Structure, w tym momencie spowoduje to odcięcie drzewa w tym miejscu i wypięcie tej części, wyciągnięcie jej poza strukturę. Spróbujmy. Informacja, czy chcę. Tak, chcę. Ten kawałek struktury nie znajduje już się w moim test planie. Sprawdźmy, ile mamy w tej chwili przypadków testowych. 42, co oznacza, że przy wcześniejszej liczbie 47 5 odpiąłem gdzieś od mojej struktury. Odepnijmy może jeszcze całość tej test suite. Jest odpięta. Odświeżmy drzewko. W tej chwili drzewko ma 26 przypadków testowych. Spróbujmy jeszcze odpiąć jeden konkretny test case. OK, powinniśmy mieć finalnie 25 przypadków testowych. Zgadza się. Co się w takim razie stało z tymi fragmentami struktury, które gdzieś tam odpięliśmy? Czy my je możemy jakoś zidentyfikować? Ponieważ, odpowiadając na pytanie, na drzewku ich nie zobaczymy, ponieważ
nie stanowią kompletnej struktury wywodzącej się od projektu, test planu, test suity i tak dalej. Ta struktura gdzieś w pewnym miejscu została przerwana, brakuje nodów nadrzędnych. QA-Craft posiada taki mechanizm, który pozwala na zidentyfikowanie tego typu odpiętych fragmentów struktur czy zadań ze struktury. Jest funkcjonalność Assign Orphans. W tym momencie, jeżeli klikniemy sobie poszukiwanie tych osieroconych fragmentów struktur, domyślnie lądujemy w kontekście projektu, w którym się znajdujemy. I tutaj już widzimy, że w tym konkretnym projekcie, czyli QA-Craft Presentation, mamy odpięte dwa test suity i jeden test case. Sprawdzimy, teraz spróbujmy sobie rozwinąć tę strukturę. Wszędzie QA-Craft korzysta ze struktury drzewiastej, więc ona przenika przez wszystkie możliwe funkcjonalności QA-Crafta. Tutaj jest również zastosowana. Jeżeli rozwinę sobie konkretną test suite, widzę, że nie odpiąłem tylko i wyłącznie test suite, ale odpiąłem ją z kilkunastoma przypadkami testowymi. Jeżeli chciałbym ten stan utrzymać, oczywiście mogę je zostawić, te wszystkie trzy elementy struktury nie podpięte pod nic. Jeżeli zrobiłem to przez pomyłkę, czy odpiąłem to z taką myślą, żeby potem podpiąć pod jakikolwiek inny istniejący test plan, mogę w każdej chwili wskazać parent dla bieżącego fragmentu danej struktury. Przykładowo weźmy sobie jakiś nasz przykładowy plan. Ok, powiedzmy, że podepniemy to pod taki test plan. Spróbuję to teraz znaleźć. Jeśli dobrze zapamiętałem, był to projekt QA-Craft Agile Presentation. Sprawdzimy. I jest moja test suita z wszystkimi przypadkami testowymi, które zostały podpięte w to konkretne miejsce. Mógłbym w ten sposób obsłużyć każdą test suite, ale załóżmy, że te fragmenty, które tutaj widzimy z premedytacją, zostały odpięte. Może jakiś test manager, ktokolwiek tym zarządza w danej organizacji, zrobi tu kiedyś porządki, usunie sobie taką strukturę, czy podepnie je tam, gdzie uzna, że powinny być podpięte. Uzupełnienie General Metrics na poziomie test planu. Każda wartość liczbowa zaprezentowana w generalnych metrykach testów, nie będąca zerem, jest linkiem prowadzącym do tych issues, które się kryją, zagregowane są pod konkretną liczbą. Generalnie ta zasada dotyczy całego QA-Crafta. Wszędzie, w każdej tabelce, w każdym gridzie, każda niezerowa wartość jest odnośnikiem pozwalającym przedostać się w szybki sposób do tych issue, które kryją się za liczbą. Przykładowo, jeżeli chciałbym wyświetlić sobie te 14 test case'ów, które nie zostały jeszcze wykonane z tej pierwszej test suite tutaj w naszym test planie, po kliknięciu przenoszę się od razu do zapytania, które generuje mi dokładnie tę listę moich issuesów. Jest ich 14. 14 niewykonanych przypadków testowych, które mogę sobie teraz obsłużyć w dowolny inny sposób. Czyli mogę przez nie przejść, mogę je wykonać, mogę nie wiem, cokolwiek z nimi zrobić, mogę użyć tego wyniku zapytania jako filtr, wyświetlić je w formie tabelki na jakimś dashboardzie, czy to w Jira, czy to w Confluence. Możliwości jest wiele.
Jest to wykorzystany standardowy JQL, trochę stunowany na potrzeby QA-Crafta. Ponieważ nie wszystkie dane da się wyciągnąć wprost, zostało tutaj dodanych kilka funkcji agregujących, pozwalających na przykład na dostanie się do tych test case'ów, które są skojarzone z konkretnym test planem. I analogicznie, każda wartość, która nie jest zerem, cokolwiek bym tu nie kliknął, doprowadzi mnie dokładnie do tej liczby, do tych test case'ów, czy do tych issue type'ów, które kryją się pod konkretną wartością. Dashboard testów. To, co zaprezentowane zostało na metrykach, jest tematycznie podzielone na wykresy i tabelki dotyczące test case'ów, dotyczące bugów, dotyczące pokrycia wymagań testami, ale zawsze ograniczone jest do tego projektu i do tego test planu, w którym się obecnie znajdujemy. Tutaj mamy przykład projektu, który ma kilkanaście różnych test planów. Gdybyśmy chcieli sobie wyświetlić zagregowane dane połączone z kilku test planów, na tym etapie na tym poziomie tego nie zrobimy, ale jeśli klikniemy sobie projekt, czyli nadrzędny nod na naszym drzewku, pojawia się informacja o tym, które test plany możemy sobie wybrać do naszego zestawienia. Przykładowo wybierzmy sobie ten i jeszcze jakiś kolejny. Po wygenerowaniu raportów otrzymujemy mniej więcej tę zawartość tabelaryczną i te wykresy, które widzieliśmy rozbite po zakładkach Test Case Coverage i Bugs Coverage. Oczywiście wszystko tak samo jak i tam, tu również jest interaktywne. W każdej chwili możemy sobie zmienić liczbę projektów, modyfikować ten dashboard tak, aby uwzględniał większą bądź mniejszą liczbę danych. Dane są prezentowane w zasadzie natychmiast. Model danych jest przystosowany do rozwiązań skali Enterprise, więc na tym dla tych dashboardów dane rzędu 10-20 tysięcy test case'ów nie robią wrażenia. Wszystko jest generowane w ciągu maks 2 sekund.